Cześć, z tej strony Michał. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o pewnej tajemniczej paczce, którą dostałem od wrocławskiego studia Bells Workshop. A w tej paczce Raven Manor, czyli ich pierwsza gra, która już wystartowała na Kickstarterze ze swoją kampanią. Jest to gra imprezowa, przeznaczona dla od 4 do 10 osób i raczej dedykowana jest starszym graczom, czyli 18+, ale o tym powiem później. Jak sami twórcy mówią, jest to gra podobna do Wilkołaka, czyli 1 kontra wszyscy. Mamy ukryte role, ukryte tożsamości i tutaj w tej grze wcielamy się albo w kruka, czyli tego złego, albo jednego z członków rodziny, czyli rodzina musi się tego kruka po prostu pozbyć, wyeliminować go, a kruk albo ich opętać, albo też ich wyeliminować. W dalszej części chciałbym Wam opowiedzieć i pokazać, jak wygląda ta gra z bliska oraz też pokazać i przybliżyć zasady tej gry. Także zapraszam do oglądania. No dobrze, więc zacznę od prezentacji gry Raven Manor. Składa się ona z 69 kart, których używamy w trakcie gry, czyli karty akcji, karty reakcji, o których zaraz powiem trochę więcej. Prawda, że fajne są te rysunki, naprawdę klimatyczne. Podoba mi się to. Oraz 10 kart postaci, wśród nich jest właśnie kruk. Ta talia składa się też z różnych rodzajów kart. I tak dla przykładu mamy karty akcji. Tutaj na przykład karta, którą zabijamy przeciwnika, czy na przykład karta wymiany, gdzie wymieniamy jedną kartę z wybranym graczem. Lub na przykład też ciekawa karta zamiany miejsc. Wtedy zamieniamy się z wybranym graczem miejscami. To są karty właśnie akcji. Dalej mamy karty reakcji, które są po prostu odpowiedzią na karty akcji, czyli uniknięcie pewnych efektów. Później mamy karty lokacji, które lądują w grze i każdy może z nich skorzystać. Pozostają one po prostu na stole. Fajne są te grafiki. Dodatkowo oprócz tego mamy jeszcze dwie specjalne karty. Jedną z nich jest karta poduszki, czyli taki cichy zabójca. Przekazujemy go sobie w drugiej turze albo podczas wymiany i tutaj nie da się tej karty, jak widzicie, uniknąć, więc wyrzucając to już wiadomo, że przeciwnik zginie. A ostatnią kartą jest karta pióra, której może używać tylko i wyłącznie kruk. Ona służy do opętania innych graczy. Karty w tej grze mają specyficzną kreskę i są dosyć brutalne, dlatego też mówiłem o tym i twórcy też powtarzają to, że gra jest raczej przeznaczona dla graczy powyżej 18 roku. To jest właśnie powodem, dlaczego to jest. W celu przygotowania gry na początku dobieramy karty postaci, czyli kruka plus karty rodziny, tylu ilu jest graczy oczywiście. Każdy losuje swoją kartę, sprawdza kim jest, tak żeby nikt nie wiedział jaką ma tożsamość i odkładamy te karty na bok. Dalej musimy dobrać po 4 karty na rękę z kubki kart o czerwonym rewersie. Jeżeli dobraliśmy pióro, a nie jesteśmy krukiem, no to takie karty musimy odrzucić. Jeżeli jesteśmy krukiem, możemy z tej akcji skorzystać lub nie, ale jeżeli z niej skorzystamy, to wiadomo, możemy doprowadzić do tego, że inni gracze pomyślą, a on nie jest krukiem, więc poodrzuca te karty piór, więc jest to taka akcja zmyłka. Gracze wykonują swoje tury po kolei. W swojej turze można wykonać jedną z 4 dostępnych akcji. To jest pierwsza faza, na przykład wyrzucenie karty, zagranie jej na stół.
Tutaj mamy przykładowo wymianę, czyli wymieniamy się z drugim graczem kartami. Drugą możliwą akcją jest wykorzystanie kart lokacji, które są na stole, czyli wykonujemy to, co jest napisane tutaj na karcie. Trzecią dostępną akcją jest odrzucenie 2 kart i dobranie w zamian za to jednej. Ostatnią możliwą akcją jest spasowanie. Po wykonaniu jednej z tych akcji musimy wymienić się kartą z graczem po lewej stronie, który nie jest ogłuszony. W tym momencie na przykład możemy wymienić się kartą pióra i go opętać. Po tej wymianie sprawdzamy, ile mamy kart na ręce i jeżeli mamy ich mniej niż 4, to dobieramy do 4, jeżeli więcej, to odrzucamy. I powtarzamy swoje tury do momentu, aż zakończy się gra, czyli albo kruk opęta lub uśmierci pozostałych członków rodziny, lub rodzina odkryje, kto jest krukiem i go pokona, uśmierci. No dobra, więc przejdźmy teraz do podsumowania. W tym podsumowaniu na pewno będę brał pod uwagę mocno zdanie innych współgraczy, ludzi, z którymi po prostu grałem, no bo jest to gra imprezowa, więc ma to duże znaczenie i od razu powiem, że gra nam przypadła do gustu, tak? Jest to gra tego typu, że skończyliśmy jedną partię i od razu chcemy zagrać w drugą, więc no spełnia swoją rolę, jest dobrą grą imprezową. Ma sporo mięska, tego przysłowiowego mięska w przenośni, czyli to, co mamy w środku, tak? Mechaniki, różne akcje i tak dalej. Jest tego naprawdę sporo. Granie jest płytka miałka, tylko no, daje dużo radości i frajdy. No i mięsko w postaci klimatu, czyli te wszystkie rysunki, które tutaj mamy, tak? Wielu osobom na pewno one przypadną do gustu, mi się one podobają. Oczywiście tutaj trzeba wspomnieć o tym, że granie jest, jeszcze raz, że granie jest dla graczy poniżej 18 roku życia, więc dla niektórych może to być minus, ponieważ mogą grać często w takie imprezówki towarzyskie, gry właśnie z dzieciakami. Mechanika zmiany miejsc mi się podoba, ja lubię tego typu zagrania podczas gier imprezowych. Kiedyś grywałem dużo w Voodoo, tam też rzucało się klątwy, też było śmiesznie. Tutaj też mi się to podobało, aczkolwiek zdaję sobie sprawę z tego, że może to przysporzyć sporo problemu niektórym graczom, bo nie lubią się po prostu gdzieś tam przemieszczać podczas grania, albo miejsce jest do tego nieprzystosowane, jest mało miejsca, więc ciężko się po prostu gdzieś przemieszczać podczas gry. Tutaj, jako że jest to gra imprezowa, duże znaczenie ma oczywiście czas i ten czas tutaj to jest około 15-20 minut, więc naprawdę fajnie, jest to szybkie, aczkolwiek dla 4 graczy czas był zdecydowanie krótszy i tu od razu powiem też o skalowaniu, czyli dla ilu graczy rzeczywiście ta gra jest. Działa od 4 graczy, ale swoje skrzydła rozwija dopiero w momencie, kiedy tych graczy jest więcej. Im więcej, tym lepiej. 5, 6, 7 osób, wtedy naprawdę dużo lepiej się gra niż gdzieś w 4. No bo tak jak mówiłem, ten czas jest krótszy przy 4 graczach. Czasami mieliśmy tak, że jedna rozgrywka trwała tylko jedną turę, bo wszyscy się po prostu na samym początku zabili. Fajne w tej grze jest też to, że w momencie, kiedy zostaniemy uśmierceni, to wcale nie kończymy gry, czyli nie musimy czekać na kolejną rozgrywkę. Po prostu odwracamy swoją kartę i jedynym minusem, jaki mamy, to jest to, że nie możemy też zabijać pozostałych graczy, ale dalej bierzemy udział w rozgrywce. No dobra, to tyle jeżeli chodzi o moje podsumowanie i wrażenia z rozgrywki. Jeżeli materiał Wam się podobał, to zachęcam Was do zostawienia komentarzy, kciuków w górę, a jeżeli gra, o której mówiłem, Was zaciekawiła, no to w opisie do tego filmu zostawiam Wam linki do kampanii na Kickstarterze oraz do strony samej gry. A tymczasem pozdrawiam, cześć!